Cześć, witajcie w kolejnym odcinku przy pracy nad moją wymarzoną Corvetą C4. W odcinku poprzednim widzieliśmy się w trakcie wyciągania środka samochodu. Wyleciały wszystkie wykładziny, wyleciała taka mata filcowa, która była pod wykładzinami, do tego jakieś fotele i cała masa plastikowych elementów, zarówno tych z bagażnika, jak i z deski rozdzielczej. Wykładziny poszły do prania, elementy plastikowe poszły do czyszczenia. Wtedy również wspominałem Wam o tym, że rozważam delikatne wyciszenie tego samochodu i to jest właśnie temat dzisiejszego odcinka. Na potrzeby wyciszenia kupiłem dwie maty oraz matę, której w ogóle nie wiem, gdzie ona jest. Mata numer 1 jest to mata, która ma w pewnym stopniu zastąpić ten filc, który trochę przemógł, jest miejscami podarty. Jeżeli okaże się, że jest zbyt cienka, to akurat nie jest drogie w zakupie, to po prostu wyłożę podwójnie albo kupię trochę grubszą. Natomiast na podłogę samochodu pójdzie taka 2 mm mata butylowa, którą się bardzo prosto nakłada. To jest tak naprawdę to, co mi zostało do tej pory, ponieważ większość samochodu jest wyłożona, przynajmniej jeżeli chodzi o te fragmenty, które mnie interesowały. Natomiast to zobaczymy. Może pójdzie trochę do drzwi, trochę w nadkola, tak naprawdę to nie daje aż tak dużo wagi. Zależy mi na tym, żeby w środku jeździło się komfortowo. Ok, a więc nie przedłużając, bierzemy się do pracy. Czy lubicie czasem wrzucać drobne albo jakieś małe śmieci w swoje cup holdery w samochodzie? Otóż ten cup holder w korwecie, on fabrycznie ma dwie ogromne dziury. Sami zobaczcie, co się będzie działo i czy cokolwiek tam wrzucicie i to spadnie dalej. Jako że odkurzacz był pod ręką, bardzo kusiło, żeby chociaż trochę się tym zająć. Co prawda, większość tego brudu była tak sklejona, że i tak musiałem użyć śrubokrętu, żeby ją zdrapać. Na ten moment to wystarczy, natomiast pod sam koniec wezmę jakieś APC i doczyszczę to dużo dokładniej. Dodatkowo, jako że środek jest praktycznie cały wmontowany, jest to idealny moment na to, żeby puścić sobie przewód od tylnego zderzaka pod kolumnę kierownicy. Jest to przewód, który w moim przypadku będzie mi dawał sygnał stopu, który wykorzystam do konwersji tylnych świateł. Można go ewentualnie wykorzystać do zrobienia tylnego światła przeciwmgielnego, w alternatywnej wersji konwersji do puszczenia kierunkowskazów, ale tak naprawdę jeżeli planujecie cokolwiek zrobić z tyłu samochodu, na przykład zamontować kamerkę, jest to idealny moment na to, żeby te wszystkie przewody bardzo ładnie poukrywać. Ok, a więc teraz przechodzimy do kolejnego etapu i tutaj na zmianę szlifowanie, odkurzanie, odtłuszczanie. Miało być odkurzanie. No ale tak, na koniec odtłuszczamy i taką właśnie powierzchnię będziemy mieli gotową na to, żeby to pomalować farbą antykorozyjną. Lecimy z 3 warstwami w 10-minutowych odstępach pomiędzy każdą z warstw. Filmiku z samego malowania Wam nie pokażę, bo go po prostu nie nagrałem, natomiast już za chwilę zobaczycie efekt końcowy. Miarodajność tego testu będzie znikoma, tak więc musicie mi zaufać na słowo. Ok, więc zaznaczyłem sobie 2 punkty cięcia. Pierwszy jest tutaj, natomiast drugi jest tutaj. I ten fragment idealnie powinien zmieścić się na tej podłodze bagażnika.
Ok, więc póki co to wygląda tak. W niektórych miejscach są jeszcze pewne niedoskonałości i trzeba je docisnąć, natomiast zajmę się tym na koniec. Ale sama robota wcale nie jest trudna, pomimo tego, że ten fragment jest tak naprawdę dość spory. No ale to jest idealny prostokąt, no może poza tymi żłobieniami tutaj, właśnie takimi wypustkami podłużnymi, no i tym tutaj po środku, ale to odcina się kawałek nożykiem, żeby to lepiej dopasować i nie ma najmniejszego problemu. Podsumowując, samo położenie maty butylowej nie jest takie trudne, natomiast sami widzicie, ja tak naprawdę nie próbowałem nawet pokryć każdej metalowej powierzchni. Myślę, że w tym przypadku takie szczegółowe docinanie byłoby o wiele trudniejsze. Tak czy inaczej, na całość poświęciłem jakieś 3 godziny, chociaż wydaje mi się, że to głównie wynikało z tego, że robiłem to po raz pierwszy. Poszedłem też trochę na łatwiznę, ponieważ jak sami widzicie, to moje docinanie było takie trochę na oko. Gdybym chciał tą powierzchnię pokryć dokładniej, musiałbym zacząć wycinać szablony, a to na pewno skomplikowałoby całą pracę i zajęłaby mi dużo więcej czasu. Porównanie tych dwóch wyników myślę, że możemy sobie darować, to kompletnie nie ma sensu. Ciężko jest nawet zapukać z tą samą siłą, a pomiędzy pomiarem pierwszym a drugim minęły 2 tygodnie. Poza samą matą butylową na to pójdzie jeszcze mata kauczukowa, do tego dochodzi wykładzina. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, na pewno dużo większy efekt uzyskałoby się, gdyby tą powierzchnię pokryć całościowo. Ciężko jest mi obiektywnie stwierdzić, czy warto kłaść taką matę w korwecie C4, jeżeli robicie to w takim stopniu jak ja. Natomiast ja wierzę, że ta mata plus mata kauczukowa plus jakieś takie dodatkowe uszczelki, które będę wrzucał w plastiki, spowodują, że jazda tym samochodem będzie dużo przyjemniejsza. Gdzieś na początku tego materiału, pokazując ten tunel środkowy, wspomniałem o tym, że odświeżę go APC. Tak więc, żeby nie rzucać słów na wiatr, w tle zobaczyliście mycie, a teraz zobaczcie efekt finalny. A tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.